Teraz podchodzimy pod stację paliw na Białorusi. I co jest zagrożeniem dla Białorusi? Dużym, bo niestety zagrożenie jest. Witam Państwa bardzo serdecznie w odcinku numer 125. W odcinku numer 5 z serii Białoruś 2 z Jak to daleko, moi drodzy. Dzisiaj droga z Próżan do Grodna. 150 km przez kręte, zawinięte części Białorusi. Przez wioski, drewnie, przez miasteczka. No i chyba miasta, nie wiem jeszcze, ale bardziej miasteczka mi tutaj pasują. Więc szanowni Państwo, zostawcie łapeczkę, ślad węglowy, czyli komentarz i podajcie odcinek pocztą trzewikową. W tym akurat wypadku dalej. Zapraszam. Momentami odnoszę wrażenie, że jestem jakimś specjalnym gościem na Białorusi w tym momencie i że ludzie nie wychodzą z domu, bo ja jestem na zewnątrz. Wiem, że to głupio brzmi, ale naprawdę, jakie tutaj są pustki, braki, że tak powiem, w ludziach. Na Białorusi jest oficjalnie 10 milionów ludzi. W Polsce 36,5 miliona, czyli jak widzicie różnica ogromna. Ale trzeba też zaznaczyć bardzo ważny aspekt. Na Białorusi zostali tylko ci, którzy godzą się z aktualnym stanem bytu i funkcjonowania kraju. Ci, którzy się nie godzili, albo zostali wygnani, albo sami wyjechali, albo zostali zmuszeni do wyjechania, czyli wygnani w sumie. To jest dobre określenie. I z tych 10 milionów na pewno duża część uciekła. Ale, moi drodzy, wszystko ma swoje plusy i minusy i w tym odcinku pogadamy sobie, dlaczego tutaj na Białorusi jest jak jest i co jest zagrożeniem dla Białorusi. Dużym, bo niestety zagrożenie jest, z którego baćko Łukaszenka chyba sobie też nie zdaje sprawy. Apteka. O, rowerkiem sobie wpadasz, nie trzeba przypinać. Kto tutaj to ma gwiznąć? Ty. Zobacz, stara odmiana jabłoni. Antonówka najprawdopodobniej. Ale piękna, żółta. Kurczę. Idę zapytam, czy mogę jedno jabłko. Ale... A to na sprzedaż. To tutaj chyba nikogo nie ma, bo tutaj jest jakiś taki szyldzik. Dobra, nie będę tam komuś na partyzanta wchodzić po Antonówkę. Ale ładna, sok z Antonówki. Delicje. Moi drodzy, sok z papierówki, chociaż papierówka, no co prawda nie ma tak dużo soku, ale taka szarlotka, ciasto z papierówki, sok z Antonówki, no mistrzostwo świata, jeśli gdzieś kiedyś będziecie mogli spróbować, taki swojski mistrzostwo. Teraz podchodzimy pod stację paliw na Białorusi i stacja jest dość ciekawa, bo tutaj mamy Bialarus, neft, czyli białoruska nafta, czyli białoruska nafta. Ale teraz zauważcie, mamy do wyboru dwa typy benzyny. 92 za 3 zł w przeliczeniu, ruble białoruskie na złotówki to będzie 3 zł, 95 3,15, 3,20. Tutaj diesel, czyli też 3,15, 3,20. I dlaczego mówię? Powiedziałem na początku odcinka, że baćko Łukaszenka nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, które tutaj niesie akurat ten sektor. Białoruś jest ciekawym przykładem tego, że przerabiają tutaj ropę naftową. I teraz wypada zapytać, czy Białoruś posiada złoża ropy naftowej? Odpowiedź brzmi nie. Więc skąd idzie ropa? Ropa idzie, moi drodzy, z Rosji. Zatem jest biznes. Rosja daje za małe pieniądze, a niekiedy praktycznie za przysłowiową złotówkę tęże ropę. Białoruś dzięki temu może ją sobie przerabiać na paliwa, dzięki temu funkcjonuje transport. Do tego też na pewno jestem przekonany, że rząd białoruski dorzuca pieniądze, żeby ludzie mieli tańszą benzynę,
żeby mogli się przemieszczać i korzystać z dobra, jakim jest samochód, ale niesie to zagrożenia. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy Rosja zakręci kurek, to wszystko staje. Ludzie nie mogą jechać. Transport produktów staje. Wszystko staje. Gospodarka staje. Więc to jest pewnego rodzaju ograniczenie. Kiedy jest dobrze, to jest dobrze. A kiedy jest źle? Kiedy ktoś od ciebie coś oczekuje i mówi: no wiesz, Baćko, to ja wam ewentualnie zakręcę trochę kurka, żeby u was ropy mniej było. Mniej pracy będzie, mniej wszystkiego będzie. No i już się boisz. Rozumiecie? Tak jak Baćko mówił o tej fabryce Mińska, tego motocykla. Czemu importujecie z Chin? To duże zagrożenie. Baćko, dla was dużym zagrożeniem jest to, że wy ciągniecie prawie że przysłowiową, darmową ropę z Rosji. Te zależności. Słuchajcie, zależności zawsze były złe. Znaczy, rzadko są dobre. Dobre są, jak jest dobrze. Złe są, jak jest źle. No, to zabrzmiało tak chaotycznie, ale summa summarum rozumiecie, o co chodzi. Z tymi drogami dla autostopowiczów bajka. No proszę zobaczyć. No taki pas, że tak powiem, awaryjny. No mistrzostwo świata. Stanę sobie na słońcu. Przecież ja na wakacjach jestem. Witaminy trochę. Jedni nad morzem w Turcji sobie się opalają, a ja się na wylatówce. Z Próżna. Próżany, w Próżanach się opalam. Ogólnie do Grodna jest daleko. W sensie, może nie, znaczy z punktu widzenia mojego patrzenia na podróżowanie, to jest daleko. Bo dla mnie 150 km to jest dużo w ciągu dnia, to jest męczące. Ale dodatkowo tam trzeba skręcać. No i zobaczymy, czy się dzisiaj uda. Dzisiejszy cel to jest dojechanie do Grodna, do takiego punktu, do którego zawsze chciałem dojechać, do takiego miasta, które zawsze chciałem zwiedzić, ale gdzieś tam nie było nigdy po drodze, pomimo że byłem w Białymstoku kawał czasu swojego życia, a z Białegostoku do Grodna jest 60-70 km, no to zobaczcie, nie udało się tam dotrzeć. Nadrabiamy. A co to jest? Spiczki to nic innego jak zapałki. 80 lat bitwy za Dniepr. Tak to jest. Moi drodzy, jesteśmy w Różanie. Różan. Tutaj mieści się posiadłość Sapiechów. Jak się domyślacie, nie mamy tutaj przewodnika. Jechałem z Aleksem, ale powiem wam, że mam jakiś taki niesamowity opór, żeby robić wywiady z młodymi ludźmi tutaj. I nie chcę dotykać z nimi polityki, bo te aspekty, które gdzieś tam poruszam sam swoimi ustami, że tak powiem, boję się trochę, że ktoś może, wiecie, nie wiem, coś przekręcić, gdzieś wycinek zrobić tych młodych ludzi i że będą mieć po prostu problemy. Ja też nie chciałbym, żeby komuś, wiecie, zrobić problemów jakimś takim krótkim vlogiem, że tak powiem, 30 minut, a komuś może to poniekąd zniszczyć życie. Привет! I tutaj co to jest za ulica? Czekajcie, bo ja już się pogubiłem. Jak to się mówi? Czy się привет, czy się mówi? Czy dobry dzień? Czriwapowicza. Czriwapowicza. Da? No tak. Może i tak. Pani się tutaj pośmiała ze mnie. Pałac Sapiechów w Różanie. Magnacka rezydencja najbogatszego wówczas rodu Sapiechów. Nie mylić z Sapiechami, z Jabłonowską, która pochodziła też z rodu Sapiechów, z Siemiatycz na Podlasiu. Czyli tu, gdzie teraz jesteśmy, była Polska, moi drodzy. Była Polska. Wchodzimy w gościnę. Ciekawe, czy na dworze, w pałacu otrzymamy herbatę. Proszę bardzo. Tutaj od razu uścisk dłoni.
szeryfa. To miejsce powstało w XVII wieku. I tutaj, moi drodzy, głównie znajdowały się dzieła sztuki, militaria, obrazy, różne zabytki. My tutaj musimy kupić prawdopodobnie bilet. Popatrzmy, gdzie go kupić, żeby wesprzeć tutejszą turystykę. Myślę, że tutaj turystów to niewielu. No idę, gdzieś tutaj pewnie można wejść. Proszę zobaczyć. Magnateria Zsigmund III. Baza. Baza. Tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, różnego typu bronie, militaria. Tutaj akurat można zobaczyć buławę. Nie chcielibyście dostać taką buławą po głowie, bo źle by się to skończyło. Zauważcie tutaj ten styl architektury bardzo podobny, który mamy też na Podlasiu. Lew Sapiecha w XVII wieku tworzy, moi drodzy, właśnie to miejsce, a to są insygnia władzy. W takich miejscach bardzo często uwagę zwracam na kaligrafię. Zobaczcie, odręczne pismo, a wygląda wręcz niczym drukowane. Zobaczcie, jak równiutko. No i tutaj można sobie popatrzeć na to, co używano kiedyś, czyli stoły. Stół prawdopodobnie dębowy. Zobaczcie, jak elegancko zrobiony. Z jaką manierą. Cudo. Działający. Co nie jest takie oczywiste. Niemiecki nabytek. No i kolejny pokój. To już jest ostatni pokój. Zobaczcie fotele. Mam wrażenie, że kiedyś skupiano się na detalach. Nie wiem, czy wy też takie wrażenie odnosicie, ale faktycznie te wszystkie rzeczy mają charakter, mają głębię. Czy te dekoracje, czy te fasady na zewnątrz budynku, to wszystko ma swój charakter. A to jest cała posiadłość, którą zaraz zobaczymy. Brama aktualnie jest odrestaurowana. Ta jednak część tutaj pałacowa jest niestety zburzona. Została zburzona podczas II wojny światowej. Oczywiście w herbie Sapiechów mamy tutaj tego rycerza na koniu, który świadczy o pogoni litewskiej, o Wielkim Księstwie Litewskim. Proszę, takie herby. A dzisiaj tylko mamy nazwiska. Jan III Sobieski, jeden z najsłynniejszych polskich królów XVII wieku, szanowni państwo, przywitał i odprawił. Turystów trochę jest lokalnych. Bilet 9 zł. Na spokojnie, powiem wam szczerze. To mi się też podoba, bo powiem wam tak. Turystyka sama w sobie, nawet w charakterze, który widzicie tutaj u mnie na kanale, ona nie jest tania. Zwłaszcza po krajach Europy Zachodniej. Tam chodząc po takich muzeach nie płaci się 9 zł, 8 czy 15. O nie. I to wszystko, kiedy się w jedną całość zbiera, okazuje się, że to podróżowanie nawet kosztem komfortu staje się dość kosztowne. Takie życie. Małymi krokami próbują odbudować i zobaczcie tutaj. W 1944 pałac został wysadzony przez Niemców. Niestety brzemię II wojny światowej w Polsce, na terenie Polski aktualnej i na terenie aktualnej Białorusi jest po dziś dzień. Zobaczcie, mamy XXI wiek, 2025 rok i wciąż te dobra kulturowe, które zostały zniszczone przez Niemców w tamtym czasie, ale też przez Rosjan, wciąż próbujemy i wy, Białorusini, próbujecie to wszystko odbudować. W XVII wieku Sapiechowie mieli ogromne wpływy, a pozostałej szlachcie to się nie podobało. W księstwie litewskim mieli własne wojsko, mieli własne urzędy, ogromne wpływy w urzędach, ogromne wpływy polityczne. No i szlachcie się to nie podobało, dlatego też bardzo często Sapiechowie byli atakowani, żeby ich osłabić. Sapiechowie to idealny przykład tego, że kiedy ród ma dużą władzę, duży majątek, to pozostali po prostu są zazdrośni i obawiają się o swoje jutro. Nigdy ludzie, którzy wiedzą, że jest ród, który ma dużo i ma ogromną władzę również nad nimi, nigdy nie będą go popierać.
A my idziemy dalej. W prawo 44 na Wołkowysk będziemy jechać. A może i pojedziemy na most, nie wiem jeszcze. Zobaczymy, niech los zdecyduje. Bo tak naprawdę ja nie mam planu większego, co tam zobaczyć, bo tam to są bardziej takie klimaty lokalne. Powiedziałbym życie lokalne. Tutaj zobaczcie, nawet z balkonu jak wystajesz, radziecka gwiazda. Udekorowana kwityczkami, czyli kwiatami. Postsowieckie klimaty, no i te place zabaw, one mnie po prostu rozwalają. Wiecie dlaczego? Że one są niezniszczalne. I te ławeczki przy klatkach. Czy ławeczki przy klatkach w Polsce wciąż są czymś standardowym? Uważam, że nie. A jeśli nawet są, to pytanie do Was. Czy widzicie, żeby ktoś tam siedział i bajdurzył na pogaduszkach? No właśnie. Jakoś to tak zanika. Ci ludzie się oddalają od siebie. Zamykają się w 4 ścianach. Później z tego wychodzi depresja, samotność. A tak usiedliby na ławce, pogadali i od razu byłoby lepiej w życiu. Zobaczcie, jak poczta wygląda. Tutaj taki mural, 1917 rok. No i Rożana. W sumie, czy tam było raczej chyba nie było Rozana, Roszany. Zobaczcie, cerkiewka, tutaj centrum. A poczta jest, powiem Wam, że kurczę, no dosłownie na każdym rogu. Teraz to ja mam dopiero dylemat. Drodzy mieszkańcy Różan, żubr, okej, symbol Białorusi, jak i poniekąd Polski. Bocian, nie ma tutaj tematu, a na górze to jest kogut, czy to jest może orzeł, bo ogólnie w teorii powinien być to orzeł, ale wygląda wręcz na koguta. My idziemy do centrum, a tutaj mamy krwawnik. Zioło, które leczy rany. Jakbyście mieli otwartą ranę, to moi drodzy, rozcieracie takie kwiaty krwawnika. Bardzo łatwo rozpoznać i sobie przykładacie do rany. A tutaj proszę zobaczyć, jak ładnie jest zagospodarowane. Dziewczyny sobie tutaj bajdurzą o życiu. O, my będziemy się kierować w stronę cerkwi i na lewo. Centrum, park, kościół, cerkiew i nasz kierunek, tam troszkę dalej za parkiem. No i tutaj wszędzie w mieście rzeźby, podobizny sapiechów. W sumie szlachty. Nie wiem, czy to są konkretne osoby. Bardziej mi to wygląda na takie przedstawienie szlacheckiego charakteru, który miał tutaj właśnie miejsce. Rynek ma wyznaczone miejsce, jednak tutaj widać, że w centrum, co po niektórzy, mają już swoje takie miejscówki przy chodniku. Owoce można kupić, warzywa, pościele, jakieś kurtki, rubaszki. Byłe kraje Związku Radzieckiego lubują się w pomnikach historii, zwłaszcza tam, gdzie ta historia była, powiedziałbym, przykra. Tu jest ciekawy przykład. 42 rok. Miejsce, gdzie oddech straciło 3,5 tysiąca Żydów z ręki Niemców. I teraz odnieśmy to, co było w 42 i teraz porównajmy to, co dzieje się teraz z ręki Żydów w stosunku do Palestyńczyków w Gazie. Drodzy Żydzi, zapomnieliście, co było? I kto wam rękę wyciągnął? Kolejny pomnik, sława bohaterom za odzyskanie niepodległości. Zobaczcie. O tako jak Lenińskaja, Gastynica. Jak zobaczycie taki napis, gościnicę, no to tutaj to jest nic innego jak miejscówka, gdzie można się przespać. Ciekaw jestem, co czujecie, oglądając ten taki spokojny białoruski klimat. Dajcie znać w komentarzach, jak ogólnie odczucia z tej serii. Jest tak swojsko, co? Czy wy też macie poczucie, że ten świat jest wam bliski? Czy tylko ja odnoszę takie wrażenie? O, tutaj właśnie taka stara, radziecka konstrukcja, implementacja gazociągów w mieście. Dokładnie tak to wygląda praktycznie w większej części Rosji. Gdzie nie spojrzę za płot, to w każdym takim drewnianym, przy każdym takim drewnianym domu jest, moi drodzy, jakiś kotek albo sławojka.
Znamy to. Co prawda poszliśmy troszkę szybciej do przodu ze względu na to, że gospodarka była otwarta i chętna na współpracę z Zachodem. W stosunku do Białorusi jest troszkę inaczej. Ze względu na to... O proszę! Drzewo z puszczy pojechało. W stosunku do Białorusi ona zamknęła się troszkę. W sensie ze względu na te koneksje z Rosją. Tak samo jak z tym gazem. Ten gaz, który widzicie po lewej stronie, no to nie skąd indziej jak z Rosji. Więc ta 100% paliw, tak na dobrą sprawę, idzie, moi drodzy, od sąsiada, tego dużego. I co tutaj dużo mówić, import tak samo, głównie Rosja. Później, jeszcze przed tym wszystkim, no to była Polska, rzecz jasna, no i rzecz jasna Chiny. Jak dobrze pamiętam w liczbach, bo to też jest dość ciekawe, ten import wynosił około 5-6% z Polski. No i tyle też jest ponoć z Chin. Teraz myślę, że może nawet z Chin być troszkę więcej, ze względu na to, że import z Polski jest po prostu utrudniony. Zły pies. Rzut. Sklep spożywczy maleńki. Tutaj na wylotówce. Wejdę, może kwasu kupię. No jest kwas, ale to duża butla, 1,5 litrowa. Przydałaby się taka, którą można by było do plecaka wziąć albo wypić. Coś w stylu puszki. O, taka puszeczka półlitrowa to by była elegancka. Kwas 3 zł. O, a nie ma takiego małego, więc sobie weźmiemy jakiś twarożek. Ogólnie te ceny, zobaczcie, jakieś ogórciki dla dzieci, złoty 60. Tak jak ktoś ma dziecko, to może porównać. To jakieś takie bajery. Mały sklepik taki, powiedziałbym, na wsi troszkę, jak kiełbasa jakaś za 8 zł. Jakiś boczek 21. Proszę, jakieś tutaj salami, nie salami. Tak jest. Czekajcie, tutaj jeszcze rybkę wam pokażę. Kawior, co jest charakterystyczne tutaj. Oczywiście z Rosji idzie. No i zobaczcie, taki kawał łososia. 10 zł, 11. Od mojej ostatniej wizyty tutaj muszę otwarcie stwierdzić, że życie tutaj podrożało. W sensie z punktu widzenia mieszkańca podrożało i to ludzie głośno mówią. Z punktu widzenia Polaka zarabiającego w Polsce to wciąż jest naprawdę przystępnie. I na Białorusi są charakterystyczne takie batony twarogowe. Ja jestem ich wiernym fanem. W Polsce też można je dostać, oczywiście. One kosztują tutaj około 90 groszy, 80 złotówki, w zależności jaka firma i co tam za konsystencja, że tak powiem. Można kupić waniliowe i można kupić czekoladowe. Ja zaraz Oriczka Różanka, czyli nazwa się wzięła od rzeki. W sumie jak większość, moi drodzy, tych miejscowości. Zaraz usiądziemy sobie nad rzeką i ja wam pokażę wam te batoniki twarogowe, jaka to jest konsystencja i jaki to jest w sumie smak. Spróbuję go opisać tak, żebyście mogli poczuć troszkę klimat Białorusi. No to który próbujemy? Chyba będziemy próbować waniliowy. 45 gram. W sumie jak to człowiek przeliczy, wiecie, sobie na kilogramy, to nie jest takie tanie. O, jakiś włos teściowej w twarożku. No nie wiem, czy to był włos, czy co to było, podobne do włosa. Tak to mniej więcej się prezentuje. Taki twarogowy batonik. Przegryzę go, pokażę wam, co jest w środku. Twaróg zmielony z dodatkiem cukru w polewie czekoladowej. No i tutaj mamy już inną firmę. Tylko że właśnie czekoladowy, kakaowy. 23%, ale czego? Kakao chyba. No bo nie tłuszczu. Ten jakiś taki, ale tak lepiej się prezentuje. No. Niewątpliwie jestem bardziej za kakao. Nie wiem dlaczego, ale o wiele bardziej mi smakuje kakaowy, więc za wasze zdrówka. Ogólnie to tutaj by dobrze szło
ale kurczę, samochodów w ogóle nie ma. Jedziemy w ogóle przez taką część Białorusi, gdzie tutaj naprawdę jest bardzo mało maszyn. Maszyna to z języka rosyjskiego samochód. W sumie nie wiem, czy osobowy, czy ogólnie chyba osobowy, bo ciężarówka to jest fura. Idę z buta, bo nie mogę złapać, a nie wiem, w sensie tak ciężko idzie. Oj, mamy to, kochani, kamera cuda działa. Mogłem wcześniej wyciągnąć, to by się szybciej złapało. Привет, można z wami Szczucin? A, dobry. У меня русский плохо. Меня зовут Tomek. Привет, Дмитрий. А я на разведке здесь, за 2 kilometry. Tam jest drewnia, zalewy. Przejechałem z kolegą 2 kilometry. Mógłbym jechać z nim 45 kilometrów, ale zdecydowałem, że pojadę tą mniej uczęszczaną drogą. I kurczę, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Kurde, wsiadam do ziomka. Pewnie to nie jest dobry pomysł, ale pomijając, wsiadam do ziomka, u ziomka takie plakietki. Stalin, taka wlepa, puf. I obok grupa Wagnera, puf. I tam jeszcze jakieś inne takie pochodne, nie? Mówię, kurde, mówię, interesująco, nie? No ale spoko ziom, przejechałem z nim 2 km. No nie, ruch jest, zobaczcie, ludzie jadą, nie? A tutaj radziecki czołg, używany głównie w czasie II wojny światowej, T-34, rozpowszechniony po Białorusi, po byłych że tak powiem, stronach Sowieckiego Sojuza. No i on sobie tutaj stoi, upamiętnia pewnie bohaterów, którzy oddali życie, że tak powiem, za wolność, za odwagę, męstwo. Stoją po całych tych wszystkich stronach jako pomniki. O, i w takich właśnie miejscach, szanowni państwo, patrzymy na prawo, patrzymy na lewo, las, grzyby. Tak, na Białorusi teraz jest bardzo dużo grzybów, ale niestety nie mam oleju i patelni, żeby sobie takie grzyby przyrządzić. I w takich miejscach czuję się jak ryba w wodzie, bo mam wszystko, żeby można było tutaj pójść spać, przetrwać i spokojnie wypocząć. I to jest w życiu najważniejsze, żeby zapewnić sobie komfort w sytuacjach, w których ten komfort będzie potrzebny. Bo w momencie, gdybym nie miał tego systemu do spania, czyli mówię tutaj o namiocie, śpiworze i innych rzeczach, no to niestety nie czułbym się tutaj komfortowo i prawdopodobnie pojechałbym w tamtą stronę. A że mam, to jadę sobie w tą stronę. A tu, że ciekawe, czy złapię. No dawajcie. Po drodze jeziorko jakieś. Nie wiem, co to za nazwa, ale miejscóweczka na namiot gdzieś tam by była elegancko, co? Tutaj tak chaszcze wokół, ale widać, że wędkarzy trochę jest. Jesteśmy w malutkiej wsi, w której są porozrzucane, w sensie po drodze, po całej Białorusi są porozrzucane przeróżne monumenty. Ten jest poniekąd, powiedziałbym, wyjątkowy, ponieważ jest to monument upamiętniający Konstytucję 3 maja z 1791 roku, która została podpisana w celu reformy władzy w Rzeczypospolitej obojga narodów, czyli Polska ówczesna i Litwa, że tak powiem. Była to druga na świecie, pierwsza w Europie konstytucja podpisana. Później obalona, że tak powiem, przez Rosjan i Prusy. A tutaj, tak w lesie, na skraju małej wioseczki, moi drodzy, tutaj na Białorusi mamy tego typu właśnie pomnik. Zobaczcie, tablica upamiętniająca. 71 rok, kolumna ku czci Konstytucji 3 maja, zabytek architektury z XVIII wieku. No i proszę, krzyż zwieńczający kraj chrześcijański, więc musi zwieńczać. I taka właśnie jest Białoruś po tej stronie. O, tutaj rzut beretem Polska już. No, że takim porządnym beretem. No. Ciekawe, nie? Jest tego bardzo dużo na terenach byłej Rzeczypospolitej obojga narodów. Dlaczego? Ludzie to budowali, ponieważ takie monumenty dawały im nadzieję na lepszą przyszłość. Niektóre domki jeszcze funkcjonują.
Większość z nich jest tak zwanymi rezydencjami letnimi. Takie dacze to się tutaj nazywa, czyli takie działki letniskowe. A ludzie zimę przeżywają głównie, moi drodzy, w miastach, bo jest wygodniej, bo jest łatwiej z takim nakładem pracy po prostu. Kiedyś, zobaczcie, i nawet na polskiej wsi, znaczy tutaj można powiedzieć, że to jest polska wieś, ale co jest charakterystycznego? U was na wioskach nie wiem, czy tak samo, ale wszędzie była porzeczka. Słuchajcie, czy to czerwona, czy to czarna, porzeczka zawsze była. A porzeczka, jak wiemy, źródło witaminy C. Zdrowie. Samo zdrowie, szanowni państwo. Teraz już mało gdzie uświadczysz porzeczkę. Rzecz jasna, na początku i na końcu wsi krzyż, który ma chronić. Ale ten krzyż to jeszcze ma tutaj, chyba to jest tabliczka taka z podziękowaniem. Z tego co tak czytam, 1888 rok dla pani Marii Pretko. Patrzcie, jaki przystanek. No normalnie komedia. Jeśli mówiłem, że będziemy jeździć po mało, że tak powiem, znanych częściach kraju, no to nie żartowałem. Naprawdę, no. Taka przeszywająca cisza, spokój i potencjał na to, żeby jechać dalej. Żale. Byłem w Żalach. Co tam Sabaczka? I tego, podjechałem, złapałem takiego dyrektora sanatorium z jego żonką. Sabaczka tutaj sobie ładna leży, sabaczuńka czarna. Muszę wodę kupić. Dzień się kończy, mordeczko czarna. Jest czarna mordeczka, która tutaj pilnuje. To chyba jest sklep. Słuchajcie, to sklep spożywczy. Zaraz sobie tutaj jogurcik wypiję. Jadę trochę dalej. Dzisiaj wydaje mi się, że będziemy, szanowni państwo, gdzieś pod namiotem sobie kimać. Zobaczcie, jaka stara chata. Stara chata. Podwaliny jeszcze cegłami ratowane przy PGR-ach, tych kołchozach. Budowane są takie właśnie domy dla pracownicze. I tutaj oni sobie uprawiają ogródki. To jest ciekawe, że w Białorusi w momencie już ogłoszenia niepodległości kraju jako kraju nie doszło do prywatyzacji. Wszystkie duże zakłady, moi drodzy, są w rękach państwa. I to jest bardzo ważne, a baćko Łukaszenka poczuwa się, jakby to było praktycznie jego, nie? No bo on już tam na tym stołku ponad 20 lat, więc on ma takie poczucie, że to jego. I z jednej strony jest to ogromny plus i zaleta, bo to nie idzie od prawej do lewej ręki, nie jest wyprzedawane obcemu kapitałowi, tak jak na przykład w Polsce, gdzie ważne gałęzie gospodarcze, przepraszam, może nie gałęzie, a zakłady produkcyjne, które wchodzą w gałąź gospodarczą Polski, jest wyprzedawana. Na przykład, nad czym bardzo ubolewam, marka ciągników Ursus, która została wyprzedana. Wiele zakładów przetwórstwa owocowego, warzywnego, wiele zakładów przetwórstwa mleka. To bardzo często już kapitał, moi drodzy, zagraniczny. Minusy takie, że jak to leży w rękach państwa, to wszystko leży tutaj na Białorusi w rękach państwa, moi drodzy, no to niestety park naukowo-technologiczny jest przestarzały. Kombajn chodzi, kukurydzę ogarnia. Ja jeszcze mam 25 km na mosty. W Mostach jest gościńca, taka standardowa, gdzie można będzie kimnąć. Jak tam nie będzie zamknięte, no to po prostu namiot. Ale powiem wam dzisiaj szczerze, bardzo szczerze, że mi się dzisiaj chyba już znudziło jeżdżenie po tych małych miasteczkach. I tutaj mówię w zupełności, powiem wam prostolinijnie, że to robi wrażenie na samym początku. Ale później, jak już sobie jeździsz i jest tak wszędzie pusto, no to tak wkrada się pewnego rodzaju taka monotonia.
Bo jak jedziesz, to szukasz takiego wybicia, czegoś, co cię zaskoczy, a tutaj ciężko, żeby zaskoczyło. Przyjechać, odpocząć, ok, ale przyjechać i szukać tej inności, no już ciężko. Ciężko, więc jadę 25 km jeszcze i postaram się znaleźć nocleg. Czemu ja go nie łapałem? Też nie wiem. Słuchajcie, nie jest dobrze, bo jest po 17. Słońce już jest nisko, a mosty 25 km. No у вас tutaj очень... Возницы. Тоже интересно, да, Ой, история? bardzo! Как мы здесь рядом граница, Да, да. посмотрите, здесь очень интересно. А кстати, племянницы не был, племянница вот, где я голосовал, там же костел хороший. А там я, с больше католики служили. Да, там 400 лет костюм. Костел. Да. Ну и вот костел тоже. Костел тоже, Ни да. разу, правда, не был в работе. Ну, я еще проездом здесь. Ну да. У вас и католики, и православные живет. Да, вот здесь, наверное, больше католиков. Возле Зельвы там, да, католики, даже баптисты есть. Ну да. А так... И спокойно, нема проблема. Спокойно. Но что до этого нету, ну, ссору между расами нету. My w Mostach. Tutaj jednym z ważniejszych takich zawodów to jest zawód meblarski, gdzie od razu można meble kupić. A tutaj gdzieś jest gościnica. Oczywiście gościnicę przy administracyjnym budynku, kto stoi? Lenin pilnuje, żeby nikt nie ukradł. Tutaj jest gościnica. Zajdziemy, zapytamy. Ciekaw jestem, czy będzie jakaś wystrzelona cena. Przyzwyczajony w podróżowaniu po świecie, bo to trochę jest tak, że wiecie, w świecie, na przykład w Afryce, jak teraz byłem w zachodniej, to tam wchodzisz do jednej gościnicy, hoteliku i masz jedną cenę, idziesz do drugiej i masz w ogóle wystrzeloną w kosmos inną cenę, a tutaj wydaje się, że na Białorusi te ceny są takie, powiedziałbym, bardzo zbliżone, ujednolicone. Więc nie ma aż takiego dużego przeskoku, nie powinno przynajmniej być. Tam jest jakaś kafeteria, a więc jest ok. No ten dzisiejszy odcinek to jest taki, powiedziałbym, nie wiem nawet jak go nazwać. Wy go nazwijcie w komentarzu. Proszę ja was, tutaj wchodzimy do gościnicy. Wziąłem najtańszy pokój, tak jak lubimy. Najtańszy pokój, no to masz 2 pokoje, 2 sypialnie i masz wspólną toaletę. A że w tej gościnicy nikogo nie ma, no to jest wszystko dla ciebie. I wchodzimy tutaj do pokoiku. I teraz kmincie, ile ja za to zapłaciłem. O, po prostu jak w domu, ty. Kurde, łóżeczko, mydło, lodóweczka mała. Wszystko, telewizor, jaki telewizor, ty. Badaj, moja dłoń. Taki telewizor. Kurczę, jest nowszy telefon. Kiedyś taki u mnie był, wiesz? Halina, dawaj. Szczerze, to nawet nie sprawdzałem tego pokoju, tylko od razu go wziąłem. Temperatura 22 stopnie. Elegancko. Powiem wam, że naprawdę jest tak przesympatycznie. Ta tapeta daje takiego uroku. Teraz wejdźmy jeszcze, zobaczmy, co się dzieje w łazience. O, a tu to nie jest, to jest 207. Też taki pokoik obok, ale tutaj chyba ktoś jest. Znaczy nie wiem, czy ktoś jest, czy nie ma. Chyba raczej gdyby ktoś był, to by było zamknięte. Teraz wchodzimy do łazienki. Zapraszam Państwa. Słuchajcie, no nie ma do czego się przyczepić. I tutaj na koniec odcinka, bo ten odcinek się dzisiaj naprawdę tak dziwnie dłuży, ciągnie. Powiem Wam, ile za to... O, proszę, kabina z Polski. Koło. Kabina z Polski. Ten pokój dzisiaj kosztuje mnie 70 zł. 70 zł. I powiem Wam, że no gościnica nierówna. Ta różnica jest niewielka, bo na przykład wczoraj spałem tam za 36 rubli, czyli 40 parę złotych, a dzisiaj już jest 70. No różnica... No, sporowata, jak się popatrzy procentowo, ale do przełknięcia. Myślałem, że dzisiaj będzie namiot, ale pomyślałem sobie, jeszcze w ogóle w tym projekcie, bo ten projekt się nie kończy na Białorusi, jeszcze będzie na pewno tyle możliwości, żeby spać, więc trzeba korzystać z tej możliwości, że jest
nocleg i możliwość, najważniejsza możliwość zmontowania odcinka. Bo dzięki temu, że ja sobie tutaj śpię dzisiaj, ja to wykorzystam w 100%, tą możliwość. Naładuję baterię, zmontuję odcinek, tak żebyśmy mogli dalej razem podróżować i zwiedzać świat. Słuchajcie, pokazuję na koniec odcinka, co będę jadł. Będą jajka gotowane w takim opakowaniu. Kosztują 3 zł. Ser Fitness 4 zł, 200 gram. Zupka to jest kurczak na jutro z rana, żeby się tak rozgrzać, a to tutaj zrobiłem sobie grzybowa. Nie polecam tego, ale po prostu wolę to sobie zjeść jak herbatę, wypić. Chleb żytni ciemny i w sumie prawie tyle. Na popitkę mleko 3,2. Najbardziej lubię właśnie takie ciemne. No i tutaj przy montowaniu odcinka będzie mi towarzyszyć kwas ciemny, chlebowy w takich puszkach. To jest fajne, bo nie muszę kupować 1,5 litrowej butelki, żeby ją później pić na siłę, tylko kupuję sobie taką puszkę i mogę się delektować kwasem. Ja nie przeczytałem. To jest jajco kopczone, jajco kurycy, kopczone, wędzone. Kurczę, otworzyłem to, jakiś taki dziwny zapach wędzony. Myślę sobie, o co biega, ty? Ale dobre jajko wędzone. Jestem w szoku. Pyszne. Wędzone jajko. Nie jadłem nigdy. Nie no. Koszulkę dzisiaj trzeba uprać. Nie ma co tutaj ściemy walić. Trzeba uprać, bo nie jest dobrze. Bo w kolejnym odcinku jedziemy już do Grodna i będziemy zwiedzać Grodno w tamtym odcinku. A wy trzymajcie się, zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie pocztą sandałową odcinek dalej. Też chciałbym wam serdecznie podziękować za wszelkie wiadomości z dobrym słowem, wsparciem i za to, że podróżujecie ze mną, bo gdybyście nie podróżowali, to mnie by tutaj nie było i was też by tutaj nie było. Jest to taka alternatywna, powiedziałbym, taki alternatywny sposób na pokazywanie wam świata, którego nie zobaczycie w telewizji w sumie. No bo kto będzie jechał przez jakieś małe wioski, jakimś autostopem, słuchał ludzi z przeróżnych światów w tych autach i wam relacjonował to na bieżąco. No, więc trzymajcie się, wszystkiego dobrego i co? Do usłyszenia w odcinku 6. A odcinek 5 uważam za zamknięty.